Witam Was serdecznie, kochani. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. E, O czym dzisiaj? Temat kontrowersyjny, bardzo kontrowersyjny, a takich nam w ogóle nie brakuje. No, samo życie dostarcza nam po prostu różnego rodzaju tematy, o których warto po prostu rozmawiać. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czy to, co nas ma podobno chronić, i tak, słuchajcie, kochani, jest rozpropagowane, czyli szczypaweczki, czym one nie są przypadkiem niebezpieczne. I tak wiecie, czym zostałem, że tak powiem, zapłodniony, mój mózg został zapłodniony. Otóż kilka dni temu w miejscowości, gdzie w tej chwili mieszkam, Bielsk Podlaski, Podlasie, przepiękne, cudowne, ale mieszkałem w ogóle w wielu miejscowościach w Polsce. Kochani, zmarł pewien człowiek. Znałem go, bo z tego czasu, jak pracowałem w jednej ze szkół średnich, uczyłem go akurat. Teraz ten pan miał 60 chyba 2 lata. Był znaną osobistością, bardzo znaną. Zatrącał po prostu pewne sprawy polityczne, administracyjne, był urzędnikiem wysokiego szczebla, był bardzo porządnym człowiekiem. Zmarł. Dowiedziałem się, że zmarł na zator płucny. I ponieważ go znałem, po prostu nawet mówiłem znajomych, no, że ten człowiek ma pewne problemy ze zdrowiem, bo jestem wyczulony na to. Zakładam, że zakładam, że też kiedyś odejdę, a trudno o sobie cokolwiek powiedzieć. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze dość długo, będę się tu pałętał na tym świecie i będę robił swoje. Natomiast ja mówię o takich ludziach, no widzę, że był pod względem zdrowotnym, miał problemy pewne, ale okazało się, że zmarł na zator płucny. I tak mi coś od razu zaświtało w głowie. Dlaczego? Tym bardziej, że jestem pewien na 100%, no powiedzmy na 99,99%, że po prostu zaszczypawkował się. No i to jest następna po prostu ofiara. Przypuszczalnie, zakładam jeszcze raz, powtarzam, chociaż moja intuicja podpowiada zupełnie co innego, na 100% praktycznie, że to jest efekt właśnie tego draństwa. Następna po prostu ofiara, liczne są te ofiary. Oczywiście ci wszyscy specjaliści mówią, nie, nie, nopy to trzeba zgłaszać, nie są zgłaszane, nie ma takich i tak dalej. Czyli to są w ogóle kłamstwa, bo żeby zgłosić NOP, to trzeba przejść przez potężną procedurę. Do kogo to można zgłaszać? Do lekarzy, którzy będą wypełniać ileś tam papierów? Komu się będzie chciało? No, zostawmy ten temat. Druga sprawa, nieodżałowanej pamięci, uwielbiana przez wielu, przeze mnie również, pani Joanna Kołaszkowska. W ciągu 4 miesięcy skosił ją glejak. Wiele lat temu zachorowała pani Kołaczkowska z kabaretu hrabii, oczywiście dodam dla tych, którzy nie musieli je znać. Przecudowna aktorka kabaretowa, rewelacyjna po prostu, no nawet nie ma o czym mówić. Zachorowała wiele lat temu na czarniaka. Ten czarniak został usunięty niby, tak? Usunięty. Nie da się czegoś takiego zrobić, jak usunąć raka z organizmu. Zawsze zostają komórki nowotworowe. W każdym z was się mnożą komórki nowotworowe, we mnie również i tak dalej. Tylko do pewnego czasu organizm, układ odpornościowy sobie radzi z tym. Chyba że nie poradzi, wtedy jest klops. No i właśnie około tych 5 miesięcy temu nagle dowiadujemy się, że pani Joanna Kołaczkowska choruje ciężko i tak dalej. Potem okazało się, że to jest glejak. 4 miesiące ją po prostu skosił. To znaczy, że co? Ten glejak tak szybko postąpił, tak gwałtownie. Kochani, wielu lekarzy, uczciwych lekarzy mówi, żeby doszło do nowotworu, do śmierci z powodu nowotworu, to trzeba około 10, a nawet czasami 20 lat. To jest proces. I nagle okazuje się, że w tej chwili te raki tak jakby przyspieszyły. Te nowotwory, powstawanie jakby przyspieszyło. Nawet powstał taki termin turbonowotwory, turboraki, turbokancer i tak dalej. Nawet na Wikipedii pojawiło się takie określenie. Oczywiście oficjele, ci porządni oficjalnie
ze strony medycznej mówią: bzdura, to nie tak, to i tam ukują sobie, układają swoje jakieś powiedzmy teorie i tak dalej. Nie, 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 to nie ma nic wspólnego ze szczepawkami i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, porozmawiajmy na ten temat. Niech każdy będzie miał własną opinię, domyślacie się, jaką ja mam i czym się posługuje, ale niech każdy z Was będzie wolny w tym wszystkim. Niech nie sugeruje się tym, co ja mówię. Niech spojrzy na to zimno i każdy niech sam sobie układa, powiedzmy, swoje kropki. Żeby, kochani, tutaj rozpocząć tą naszą audycję, to ja najpierw udostępnię po prostu kilka artykułów. Posłuchajcie, akurat wczoraj, chyba czy przedwczoraj, nieważne w tej chwili, trafił mi się artykuł z Onetu. Szokujące sugestie doradcy Kennedy'ego, czyli ministra jakby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Tam jest inny tytuł. Oczywiście mówi, że Katie Carroll, czyli księżna Walii i król Karol brytyjski zachorowali przez szczepionkę. Czołowy doradca medyczny sekretarza zdrowia Roberta Kennedy'ego Jr., przeciwnika szczepionek, twierdzi, że król Karol i księżna Walii mogli zachorować na raka w wyniku szczepienia przeciwko COVID. Dalej, dalej, dalej. Dr Asim Malhotra jest kontrowersyjnym brytyjskim kardiologiem, który doradza w powiązanej z Robertem Kennedym grupie aktywistów MAGA Action. I właśnie z jego ust podczas przemówienia na dorocznej konferencji inspirowanej ruchem MAGA, Make America Great Again, Reform Party Nigela Farage'a, byłego premiera brytyjskiego, padło zdanie: mamy kilka opublikowanych mechanizmów wyjaśniających, w jaki sposób szczepionka mRNA może zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Co jednak istotne, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, CDC amerykańska, Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, FDA, a także inne wiarygodne organizacje medyczne stwierdziły, że nie ma dowodów na to, że szczepionki przeciwko COVID powodują raka lub zwiększają prawdopodobieństwo jego wystąpienia. A więc ten lekarz jest kontrowersyjny, natomiast te wszystkie organizacje wiarygodne są oczywiście. Jak najbardziej, nie mam nic przeciwko temu. Teraz następna sprawa. Słowa doktora Asima Malhotra potwierdza również jeden z najwybitniejszych brytyjskich onkologów, Angus Dalglish, który wyraził zgodę, abym dzisiaj podzielił się jego opinią, że uważa za wysoce prawdopodobne, iż członkowie rodziny królewskiej zachorowali na raka z powodu szczepionki przeciwko COVID. Oczywiście stanowczo odpowiedział mu brytyjski minister zdrowia Wes Streeting, pisząc: w obliczu spadającej liczby rodziców szczepiących swoje dzieci i ponownego pojawienia się chorób, które wcześniej wyeliminowaliśmy, szokująco nieodpowiedzialnej ze strony Farage'a udzielanie głosu tym trującym kłamstwom. Powinien on przeprosić i zerwać wszelkie powiązania z tym niebezpiecznym ekstremizmem. Dobra, na razie dość. Teraz, kochani, mam następny artykuł opublikowany w National Library of Medicine. W ogóle był też, artykuł został wycofany, nie wiem skąd, wycofanie w Kureus. Jest taka platforma i tak dalej, ale został w National Library of Medicine i teraz o co chodzi? Popatrzcie, wzrost śmiertelności z powodu raka skorygowany o wiek po trzeciej dawce szczepionki nanocząsteczkowej mRNA lipidowej podczas pandemii COVID-19 w Japonii. Oczywiście ja nie będę czytał całego artykułu, bo to jest bardzo długie i skomplikowane momentami, ale najważniejsze rzeczy. Podczas pandemii COVID-19 nadmierna liczba zgonów, w tym z powodu nowotworów, stała się problemem w Japonii, gdzie populacja szybko się starzeje. W związku z tym celem niniejszego badania była ocena zmian skorygowanych o wiek, współczynników umieralności z powodu różnych rodzajów nowotworów w Japonii w trakcie pandemii COVID w latach 2020-2022. I teraz co tam jeszcze ciekawego? W pierwszym roku pandemii
w 2020 roku nie zaobserwowano istotnej nadwyżki umieralności. Jednak w 2021 zaobserwowano pewien wzrost śmiertelności z powodu nowotworów po masowych szczepieniach pierwszą, drugą dawką szczepionki, a także znaczący wzrost śmiertelności w przypadku wszystkich nowotworów i niektórych rodzajów nowotworów, w tym raka jajnika, białaczki, raka prostaty, raka wargi jamy ustnej, gardła, raka trzustki, raka piersi, po masowym szczepieniu trzecią dawką w 2022 roku. Teraz co jeszcze? Jeżeli tutaj coś ewentualnie znajdę jeszcze. Bardzo istotne. Rak jest główną przyczyną zgonów w Japonii, odpowiadając za 1/4 wszystkich zgonów. Dlatego ważne jest zrozumienie wpływu pandemii na wskaźniki śmiertelności z powodu raka w latach 2020-2022. Teraz co tu jeszcze? Mm, Myślę, że to na razie zostawimy. Na razie to zostawimy, ten artykuł, bo to była tylko taka zajaweczka. Linki do tych artykułów oczywiście znajdą się w opisie mojej audycji. I mam następny artykuł z National Library of Medicine. Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2, wirus oddechowy i hipoteza wielouderzeniowa onkogenezy. I teraz posłuchajcie, również nie będę czytywał tego całego artykułu, bo on jest szalenie długi i często trudno zrozumiały, bo to jest typowy artykuł naukowy i tak dalej. Ale są bardzo ciekawe fragmenty. Rak to złożona i dynamiczna choroba. Cechy charakterystyczne raka zostały zaproponowane przez Hanahana i Weinberga w 2000 roku jako grupa kompetencji biologicznych, które komórki ludzkie osiągają w miarę przechodzenia od stanu normalnego do transformacji nowotworowej. I teraz tak, kompetencje te obejmują samowystarczalność w zakresie sygnalizacji proliferacyjnej, czyli rozprzestrzeniania się, niewrażliwość na sygnały hamujące wzrost i nadzór immunologiczny, czyli odporność na działanie układu odpornościowego, zdolność do unikania śmierci komórki, czyli odporność na apoptozę, rak nie umiera w ogóle, w odróżnieniu od wszystkich innych komórek naszego organizmu, umożliwienie nieśmiertelności replikacyjnej, przeprogramowanie metabolizmu energetycznego, indukowanie angiogenezy, czyli guz nowotworowy zaczyna wytwarzać własne naczynia krwionośne, czyli angiogeneza, oraz aktywację inwazji i przerzutów tkanek, metastaza. Tym się charakteryzuje rak takim naukowym troszeczkę językiem. I teraz o co chodzi? Jest też mowa o tym, że po prostu ze względu na to odróżnienie od normalnych naszych komórek, ten rak, nowotwory są w ogóle specyficzne. I teraz jest sprawa taka, że tu jest bardzo ciekawy fragment. Sekundka, bo... teraz tak. Ta oszałamiająca złożoność wymaga ostrożności przy zalecaniu wszystkim osobom chorym na raka lub z historią choroby nowotworowej podania podstawowego cyklu szczepień przeciwko COVID oraz dodatkowych dawek przypominających. Ponadto, ponieważ pacjenci ci, czyli nowotworowi, nie zostali włączeni do kluczowych badań klinicznych, nadal istnieje znaczna niepewność co do skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek oraz ryzyka interakcji z terapiami przeciwnowotworowymi, co może zmniejszyć wartość i nieszkodliwość obu metod leczenia. Teraz przy okazji, kochani, tutaj usunę, coś tam się pojawiło. Komu możemy podawać szczepionki? Chyba to jest zupełnie zrozumiałe dla każdego z Was, że jeżeli osoby mają osłabiony układ odpornościowy, to nie należy im podawać szczepionek. Nie należy podawać szczepionek w ogromnej masie kobietom w ciąży.
I teraz wracam do tego braku odporności. Jeżeli ktoś choruje na raka, to znaczy na nowotwory w ogóle, bo każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem. Jest jeszcze jedna sprawa. Te wszystkie sprawy związane w ogóle z nowotworami opisuję, reklamuje się w tej chwili w mojej książce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Można. I można ewentualnie w sposób naturalny, bezpieczny spowodować, żeby rak ustąpił, ale to jest inna sprawa. Ja się nie zajmuję leczeniem, zakładem. Dopowiadam. I teraz jest sprawa taka. Jeżeli nowotwory rozwijają się w przeciągu co najmniej 10, nawet kilkunastu czy 20 lat, to jest długotrwały proces. My promujemy sami jako ludzie. Jedząc to, co jedząc, czyli przede wszystkim duże ilości cukru, nie, nie zjadamy żywności, zjadamy produkty do jedzenia, nafaszerowane konserwantami, barwnikami, polepszaczami, spulchniaczami, pestycydami itd., itd. No więc trudno nie zachorować. Ale to odbywa się w długim procesie. Organizm przez długi czas broni się. Układ odpornościowy się broni, ale jesteśmy zakwaszeni, czyli organizm charakteryzuje się wysokim poziomem kwasicy metabolicznej, tak zwanego niskiego stopnia. Czyli mamy ciągle pH porannego moczu, bo to określamy przy pomocy pH porannego moczu, które pH porannego moczu wynosi 5,2, 5,8, znacznie poniżej środkowego poziomu normy medycznej, czyli na poziomie 7,0, 7,4, bo pH porannego moczu norma laboratoryjna to jest od 4,8 do 8,0 lub 8,2. No więc to ma być po środeczku. 7,4. Tymczasem jesteśmy potwornie zakwaszeni. To jest zakwaszenie z promotorem raka. I w związku z tym to długo się odbywa. Organizm przez długi czas się broni. A po pewnym czasie już nie wytrzymuje. I teraz pacjenci nowotworowi i wszyscy ci ludzie, którzy chorują, mają osłabiony układ odpornościowy. Bo dlaczego chorują? Bo układ odpornościowy po prostu jest słaby. Więc jak można pacjentowi, który ma osłabiony układ odpornościowy, podać szczepionkę, które jest celem spowodowanie, żeby układ odpornościowy zaczął ją zwalczać? Jeżeli on jest słaby, to jak można podać dodatkowego przeciwnika? To tak jakby, powiedzmy, na, po prostu na jakichś walkach bokserskich, takich dziwnych, jeden przeciwko dwóm, na przykład, bo są takie walki, czy jeden przeciwko trzem, ten jeden już jest wykończony, prawie ledwie stoi na nogach, a my wrzucamy mu na rękę jeszcze trzeciego, czwartego przeciwnika. Przecież to się w głowie nie mieści, tak prawdę mówiąc. I teraz słuchajcie, co dalej. Po przeanalizowaniu dostępnej literatury jesteśmy szczególnie zaniepokojeni, że niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 mogą generować środowisko pronowotworowe. To jest specyficzne środowisko, które może prowadzić do transformacji nowotworowej, predysponujące niektórych stabilnych pacjentów onkologicznych i osoby, które przeżyły, które wyszły pozornie z raka, już w okresie są remisji, do progresji, nawrotu i lub przerzutów raka. Jeszcze raz, niektóre szczepionki mogą powodować to, że będzie dochodzić do progresji, do powstawania nawrotu lub i przerzutów raka. Hipoteza ta opiera się na biologicznym prawdopodobieństwie i spełnieniu wieloetapowej hipotezy onkogenezy. Onkogeneza, czyli cała teoria, znaczy teoria, no, proces powstawania nowotworu i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Tu jest wyjaśnienie naukowe, takie wiecie, niezrozumiałe różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, co jeszcze, na czym się opierają autorzy? Opierają się także na rosnącej liczbie dowodów i raportów dotyczących bezpieczeństwa złożonych w systemie zgłaszania niepożądanych skutków szczepionek. To jest WAERS, jest taki system zgłaszania NOP-ów,
sugerujących, że u niektórych pacjentów onkologicznych wystąpiło zaostrzenie choroby lub nawrót po szczepieniu przeciwko COVID-19. W świetle powyższego oraz ponieważ niektóre z tych obaw, to jest zmiana szlaków onkogennych, promowanie kaskad zapalnych, zaburzenia regulacji układu, renina, angiotensyna itd., dotyczą również pacjentów onkologicznych zakażonych wirusem SARS-CoV-2, wzywamy społeczność naukową i medyczną do pilnej oceny wpływu COVID i szczepionki przeciwko COVID na biologię nowotworów i rejestry guzów, a także do odpowiedniego dostosowania zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Jeszcze raz przypomnę, że pacjenci nowotworowi są poza jakby wszelkimi statystykami. Nic się tam nie bada i tak dalej, i tak dalej. I teraz dalej. Jak to jest? No, wiele szacunków i badań modelowych podkreśla, że szczepionki przeciwko COVID mogłyby uratować miliony ludzkich istnień na całym świecie. Jednak kryzys związany z COVID negatywnie wpłynął na zdrowie i samopoczucie wielu osób, szczególnie tych żyjących z rakiem. To jest pandemia COVID-19 zakłóciła dostęp do opieki medycznej. Nic nowego, nihil novi sub sole. Przełożyła badania przesiewowe w kierunku raka oraz usługi diagnostyczne i terapeutyczne, oddzieliła pacjentów onkologicznych od rodziny i bliskich oraz stała się dodatkowym źródłem stresu i udręki. Jak dobrze, że to napisali, bo my o tym żeśmy nie wiedzieli. To jest tragiczne przypomnienie historii, które nam się wydarzyły. Ja jeszcze w COVID-zie akurat też musiałem mamy zawieźć na badanie akurat żył, naczyń krwionośnych. Staliśmy w listopadzie przed przychodnią, padał deszcz, kilkanaście osób stało i ci ludzie nie byli wpuszczani po jednej osobie jedynie, bo personel badał się, że ci ludzie ich zarażą. No ale to już mniejsza z tym. Dalej. Po 3 latach pandemii władze służby zdrowia nadal zalecają, aby osoby z aktywnym i wcześniejszym rakiem szczepiły się przeciwko COVID. Zaleca się dawki przypominające, ponieważ skuteczność szczepionek maleje z czasem, a niektóre nowotwory metody leczenia raka wpływają na układ odpornościowy, co sprawia, że szczepionki są mniej skuteczne. I teraz dalej. Podczas gdy badania kliniczne szczepionek przeciwko COVID pomijały pacjentów z rakiem, i tu są odnośniki, kochani, 11-15, to są prace naukowe, założenie jest takie, że osoby z osłabionym układem odpornościowym są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby, więc uzyskanie nawet pewnej ochrony dzięki szczepionce jest lepsze niż żadna ochrona. To jest stanowisko decydentów medycznych. Głupie to, że głowa boli. Jeszcze raz powtarzam, bo jeżeli ktoś choruje, to znaczy organizm nie daje rady zwalczyć choroby, więc ma osłabiony układ odpornościowy. Czego tu nie rozumieć? I tym pacjentom podaje się jeszcze szczepionkę, żeby ona go chroniła. A idea szczepionek jest taka, żeby organizm zaczął po prostu walczyć z tym, co podajemy, żeby po prostu wzrosła odporność, wytworzyły się przeciwciała. Chyba że ja czegoś nie rozumiem. No nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą, więc być może coś, jakieś głupoty plotę i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest sprawa taka, jednak rosnąca liczba dowodów i znowu są prace naukowe, tutaj 16-21, odnośniki, sugeruje, że u niektórych osób z aktywnym lub wcześniejszym rakiem wystąpiło zaostrzenie choroby po szczepieniu przeciwko COVID. Raporty zarejestrowane właśnie w VAERS, Krajowym Systemie Samoraportowania Nadzoru nad Bezpieczeństwem Szczepionek, współzarządzanym przez amerykańskie CDC i FDA, również ujawniły, uwaga na słowo, również ujawniły, uwaga, kochani, nieprzyczynowy związek między szczepieniem przeciwko COVID, a więc szczepionkami opartymi na mRNA, a rakiem.
w porównaniu z innymi szczepionkami. No słuchajcie, wyjaśnienie jest obłędne. Ujawniły nieprzyczynowy związek między szczepieniem a rakiem. I to jest właśnie, rozumiecie, ciekawostka. Teraz co jeszcze? Tu będę troszeczkę scrollował, bo muszę znaleźć odpowiednie teksty. Momencik. Podsumowując, niniejszy artykuł ma na celu podkreślenie pilnej potrzeby zbadania i porównania częstości występowania powikłań nowotworowych po szczepieniu przeciwko COVID z częstością występowania podobnych zdarzeń po zakażeniu SARS-CoV, czyli w populacji niezaszczepionej. Bo o co chodzi? Jeżeli te raki zaczęły tak błyskawicznie rosnąć, turboraki, że tak powiem, jeżeli po prostu, więc warto zbadać przyczynę. Czy to było przyspieszenie rozwoju raka nastąpiło po zarażeniu tylko COVID-kiem, wirusem COV-2, czy też ewentualnie szczepionką i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze tutaj ciekawego? O, szczepionki oparte na glikoproteinie kolca SARS-CoV-2, w szczególności szczepionki mRNA, mają potencjał inicjowania szeregu mechanizmów biologicznych, które łącznie mogą generować, być może przejściowe, pronowotworowe środowisko sprzyjające progresji nowotworu i lub reaktywacji, czyli powrotu nowotworu u osób, które pozornie wyszły z nowotworu. Te działania niepożądane mogą być przypisane prozapalnemu działaniu nanocząsteczek lipidowych LNP, upośledzonej odpowiedzi interferonu typu J1, dysregulacji translacyjnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nas po prostu nieczytelne. Tym się powinni lekarze lub w ogóle fachowcy zająć. Ponadto stwierdzono wysoki poziom rozpuszczalnego białka kolczastego i lub jego podjednostek oraz fragmentów peptydowych w krwiobiegu osób zaszczepionych, gdzie utrzymują się one przez tygodnie, a nawet miesiące. Jest zatem prawdopodobne, że długotrwała i ogólnoustrojowa dystrybucja białka kolczastego w organizmie ludzkim może sprzyjać szeregowi nieprzewidzianych interakcji z enzymem konwertującym angiotensynę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli może po prostu wpływać na stan zdrowia, na zatory, nie tylko płucne, na nowotwory i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, dalej tutaj, na razie tutaj pominę pewne rzeczy. Jeszcze troszeczkę. O, glikoproteina kolczasta SARS-CoV-2 i jej podjednostka S1, czyli składniki szczepionki, wywołują sygnalizację komórkową in vitro, co może sprzyjać nowotworzeniu in vivo. In vitro, czyli w szkle, w próbówce, podczas badań. In vivo w żyjącym organizmie już. I tutaj dalej pisze, że dane pokazują, że w komórkach naczyniowych płuc i komórkach zaangażowanych w rozwój naciśnienia tętniczego płucnego podjednostka S1 białka kolca sama aktywowała MEK, czyli modulator kinazy i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje po prostu rozpoczęcie problemu w naszym organizmie. I teraz, kochani, co dalej jeszcze? Ja wiem, że to może być takie trochę nudnawe w tej chwili, ale szukam, no widzicie jaki jest artykuł. Teraz co dalej? Jeszcze troszeczkę, jeszcze, być może dojdziemy do wniosków.
Proszę o cierpliwość. A więc wszelkiego rodzaju deregulacje, stany zapalne okazuje się i tak dalej, i tak dalej. O, w kontekście raka, stan zapalny, ale wywołany właśnie szczepionką, predysponuje do rozwoju choroby i promuje wszystkie etapy nowotworzenia. Co jeszcze? Stan zapalny wewnątrzrakowy lub wywołany przez raka może być wyzwalany przez mutacje inicjujące raka, przyczyniając się do progresji złośliwej poprzez rekrutację, aktywację komórek zapalnych i tak dalej. I teraz pytanie, co robią szczepionki i tak dalej. Teraz co jeszcze? Moment, zaraz dojdziemy pewnie do wniosków pewnych. Aha, właśnie. Rozumiemy, że duża część dyskusji na temat raka i szczepień przeciwko COVID odbywała się pod dużą presją, aby chronić tę grupę przed ciężkim przebiegiem choroby i śmiercią. Pilnie potrzebna jest bardziej zrównoważona ocena ryzyka i korzyści. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób ze słabą odpowiedzią immunologiczną, takich jak osoby z nowotworami hematologicznymi, czyli nowotworami krwi, dla których korzyści ze szczepienia są wątpliwe, a skumulowane ryzyko kolejnych dawek przypominających jest nieznane. Chociaż prawdopodobnie ryzyko wzrasta z każdą otrzymaną dawką. Szczególnie niepokojąca jest obserwacja, że niektóre leki przeciwnowotworowe sprawiają, że szczepionki przeciwko COVID są nieskuteczne. Ponadto jednoczesne podawanie złożonych schematów leczenia przeciwnowotworowego i szczepionek przeciwko COVID może torować drogę do współistniejących lub synergistycznych efektów toksycznych. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Co jeszcze? Jak wspomniano wcześniej, zarówno szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, jak i szczepionki oparte na białku kolczastym promują produkcję białka kolczastego w komórkach ludzkich, co w świetle powyższego może ułatwiać transformację nowotworową. Chaotyczne rejestry zgonów podczas fal pandemii mogły również doprowadzić do zniekształcenia faktów, myląc wysiłki mające na celu zapobieganie głównym przyczynom zgonów z powodu raka i innych. I to jest właśnie to. Krótko mówiąc, pomimo faktu, że wiele instytucji i autorów utrzymuje, że szczepionki przeciwko COVID są bezpieczne i częściowo skuteczne u pacjentów z rakiem, twierdzenia te są niepoparte, a zalecenia są w dużej mierze wywnioskowane z bezpieczeństwa szczepionek i skuteczności w populacji ogólnej, bez uwzględnienia ludzi z chorobą nowotworową. Skuteczności innych szczepionek u pacjentów z rakiem i zmian immunologicznych nieodłącznie związanych z obecnymi metodami leczenia raka. Biorąc pod uwagę zbieżne dowody na związek czasowy i wiarygodność biologiczną, nie można obecnie wykluczyć wkładu genetycznych szczepionek przeciwko COVID w progresję i nawrót raka. Co jeszcze tu, kochani? Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, sugerujemy, aby osoby chore na raka lub z historią raka otrzymywały genetyczne szczepionki przeciwko COVID tylko wtedy, gdy korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko i po starannej ocenie każdego przypadku.
Co najważniejsze, istnieje możliwość, że ryzyko raka jest zależne od dawki. I teraz, zgodnie z modelem karcynogenezy wieloczynnikowej zaproponowanej przez Sutherlanda i Baylera, potrzeba wielu różnych uderzeń lub urazów komórek i ich maszynerii genetycznej, aby normalna komórka stała się nowotworowa. I teraz, kochani, dotyczy również genów. Ja mam audycje dotyczące akurat genów, czy geny są przyczyną nowotworów, bzdura na kółkach i tak dalej, bo można być nośnikiem pewnego genu obciążającego, na przykład w przypadku pań, kobiet BRCA1, BRCA2, breast cancer typu 1, breast cancer typu 2, ale żeby uruchomić geny, to musi zaistnieć od kilkudziesięciu do kilkuset, nawet kilku tysięcy czynników naraz. Czyli po prostu jest tutaj mowa, trzeba wielu różnych uderzeń lub urazów komórek, ich maszynerii genetycznej, aby normalna komórka stała się nowotworowa. A więc sam fakt, że jestem nosicielem jakiegoś genu, jeszcze o niczym nie świadczy. Po prostu. Teraz dalej. Wnioski. Niniejszy kompleksowy przegląd literatury ma na celu podkreślenie potencjału szczepionek genetycznych przeciwko COVID, a w szczególności szczepionek mRNA w spełnieniu wielouderzeniowej hipotezy onkogenezy poprzez stworzenie środowiska pronowotworowego sprzyjającego progresji raka i lub nawrotowi przerzutowemu. Udowodnienie błędności tej hipotezy, zobaczcie, jak fajnie ci autorzy piszą, że oni stawiają hipotezę i mówią, udowodnijmy, że my się mylimy. Bo jeżeli udowodnimy, że my się mylimy, my będziemy też współpracować w tych badaniach, więc udowodnienie błędności tej hipotezy jest niezbędnym krokiem w kierunku spełnienia pierwszej zasady medycyny. Primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. W istocie wszystkie globalne kryzysy stanowią ogromne wyzwanie dla zdrowia i dobrobytu. Jednak takie wyjątki nie powinny uzasadniać obniżania standardów naukowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku leków profilaktycznych mających na celu ochronę wrażliwych populacji wysokiego ryzyka na całym świecie. I to byłoby tyle, kochani. Zatrzymuję to udostępnienie. I jeszcze słowo ode mnie. Myślę, że to wystarczy. Wnioski sami wyciągniecie. Trwa akcja w Polsce. Zdaje się, że ostatnio zakupiono, czy też poprzedni rząd, czy obecny rząd, nie wiem, zakupiono 1 milion szczepionek. Te szczepionki muszą być w jakiś sposób wykorzystane, czyli zutylizowane poprzez zaszczepienie. Ponieważ coraz więcej rodziców nie chce szczepić dzieci różnymi szczepionkami i się nie dziwię, bo wszystkie szczepionki powinny być opracowywane dziś jako mRNA, najnowocześniejsze w świecie. Ja też byłem zaszczepiony. BCG szczepionka jako małe dziecko, ale to był inny rodzaj szczepionek, inny rodzaj podawania. Kiedyś było to podawanie przez nacinanie skóry tylko, bo w skórze znajduje się, znaczy układ odpornościowy działa, znajdują się antyciała, które już rozpoznają swój obcy i już zaczyna się walka. Dzisiaj się kłuje głęboko, czyli po prostu wyważa się drzwi do domu, obcy wchodzą i załatwiają po prostu sprawę. Dalej, to były szczepionki zupełnie inne. Dzisiaj mamy nowoczesne, genetyczne. I teraz posłuchajcie. Podobno, nie, w tej chwili nie mogę na 100% powiedzieć, ale mam takie odgłosy. Ma być szeroka akcja informacyjna w szkołach. Nauczycieli będzie się obligowało do tego, żeby przekazywali dzieciom wiedzę na temat szczepionek. A co nauczyciele wiedzą na temat szczepionek? Na Boga, nawet biolodzy. I teraz będą te dzieciaki, i teraz jaka ma być ścieżka? Po to, żeby przez serca dzieci, którym się wyprostuje zwoje mózgowe, trafić w ten sposób do rodziców.
Tatusiu, mamusiu, to nie kochasz mnie, nie chcesz, żebym się zaszczepiła, bo nasza pani w szkole mówiła, że powinniśmy się szczepić na przykład przeciwko HPV, Human Papilloma Virus. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, zamieściłem audycję, taki w postaci bardzo długiego listu doktora nauk medycznych, ginekologa, doktora Jacka Madeja, który mówił, żadne szczepionki HPV, przeciwko HPV, żadne. Tym bardziej, że moi koledzy kłamiecie albo nie wiecie, albo nie umiecie badać kobiet. Bo on jest ginekologiem i mówi tylko kolposkopia, czyli badanie wziernikiem, wprowadzanie specjalnego wziernika. Nie jestem lekarzem, ginekologiem, więc tylko powtarzam to, co przeczytałem, to, co mówił doktor Madej. Specjalny wziernik i badanie jak mikroskopowe. Wziernik po prostu do pochwy. I to może zbadać dokładnie, czy kobieta ma początki nowotworu, czy nie. Bo badanie z kolei, kochani, tak zwane cytologiczne, czyli specjalna szczoteczka prowadzona do pochwy i po prostu pobranie jakichś tam komórek z nabłonka, nie musi kompletnie wykazać obecności nowotworu. I teraz kobieta bada się, nie mam raka, nie mam raka, nie mam raka. Nagle okazuje się, że ma raka, na przykład po 3 latach. Ale poprzednie badania cytologiczne o tym nie mówiły, nie było raka. Jaka to niesamowita odmiana. Taki błyskawiczny turbonowotwór powstał. I doktor Madej mówi, gdyby dokonano kolposkopii, tak prawdę mówiąc, to by już wcześniej, 6 lat temu wyszłoby, że są komórki nowotworowe, można byłoby coś zacząć z tym robić. Więc tu tak samo, posłuchajcie, z tym covidkiem, z tymi wszystkimi szczepionkami, nie ma żadnych dowodów na to, że szczepionki powodują turbonowotwory, a ludzie umierają. Nie tylko z powodu nowotworów, ale z powodu zakrzepic i wielu innych takich rzeczy. A co się dzieje dzisiaj z glejakami? Ilu ludzi umiera na glejaki? Młodzi ludzie kompletnie. Celebryci. Ludzie znani z różnych programów telewizyjnych. Jakiś tam rolnik szuka żony, słyszę. Następny człowiek, który ma gwałtowny rozwój glejaka i tak dalej. Po czym to się stało? Nie wiem, czy ci wszyscy ludzie byli zaszczepawkowani, czy też nie, ale słuchajcie, kochani, naprawdę warto połączyć kropki. Co się dzieje na tym świecie? Ludzie ludziom zgotowali ten los, jak pisała w medalionach pani Naukowska. Straszne. Dlatego tutaj naprawdę powinniśmy być, słuchajcie, mądrzy przed szkodą, myśleć zawczasu, żądać odpowiedzi, nie bać się określenia ty foliarzu, ty idioto, ty to, ty tamto. Ja jestem takim foliarzem, idiotą, bezmózgowcem, przy okazji płaskoziemcem, tylko nie rozumiem, dlaczego foliarz to znaczy płaskoziemiec przy okazji. Bo ja mówię szczepionkom stop, tym obecnym nowoczesnym szczepionkom stop, wiedząc, że szczepionki naprawdę pomagały. Wielu ludzi szczepionki uratowały. Antybiotyki odkryte przez doktora Aleksandra Fleminga. Oczywiste. Ale dzisiaj co z tym mamy? Dzisiaj mamy lekooporne bakterie. Pytanie dlaczego? Bo bezmyślnie stosowaliśmy, jak tylko leci antybiotyk i tak dalej. Dzisiaj bezmyślnie stosujemy szczepionki, jak leci. Pora temu tamę postawić. Dobra, dość tego wywnętrzania się z mojej strony, jak zwykle emocjonalnie, ale wiecie dlaczego o co mi chodzi. Nie chodzi się o to, żeby głupio przeciwstawiać się systemowi, tylko po prostu chodzi o nasze zdrowie, nasze życie, o wasze zdrowie, o wasze życie. Trzymajcie się. A na zakończenie, kochani, prośba. Proszę o suby, proszę o lajki, proszę o komentarze. Niech ta wiedza, tylko dzięki wam tego typu artykuły mogą iść w górę na YouTubie, bo algorytmy YouTube'owe dzięki tylko waszym wpisom, nawet czasami jedno słowo dziękuję, wdzięczność czy coś takiego, czy łapka, pokazują te audycje innym. Podzielcie się tymi linkami, podawajcie swoim znajomym. Niech niezależnie od tego, co oni zrobią, niech poznają drugą stronę medalu. Trzymajcie się do następnego nagrania. Papatki. Wszystkiego dobrego. Pa.
moment, zatrzymuję nagranie. Cześć.